Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Dzisiaj dowiecie się, dlaczego niektórzy z Was mogą nigdy nie nauczyć się rysować. Mam nadzieję, że tym odcinkiem otworzę niektórym oczy. Ponieważ uważam, że już dosyć jest tych sztucznych uśmieszków na polskim YouTubie, przy czym wmawia się widzom, że jeśli nie będą się uczyć i będą marnować swój czas na jakieś głupie zabawy, to coś osiągną. Subskrypcje i lajki są naprawdę spoko, ale należy je zdobywać nie wprowadzając na każdym kroku oglądającego w błąd. Niestety tego mogliście być świadkiem również i na naszych filmach, gdzie często były niedomówienia, no i brakowało treści. Uznaliśmy z Markiem, że tak być nie może i teraz każdy odcinek jest dopracowany, pełny treści i staramy się omawiać nawet najprostsze rzeczy, tak żeby wszystko było jasne. Korzystając z tej okazji, pamiętajcie, żeby zostawić lajka i zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. Punkt pierwszy. Rozpraszacze. Internet to zarazem najlepsze, jak i niestety najgorsze miejsce. Możecie z niego wyciągnąć naprawdę sporo, jednak zamiast się uczyć, często poświęcacie swój czas na przeglądanie zdjęć małych kotów albo sprawdzacie, jak duży tyłek w tym roku ma Kim Kardashian. Potraficie się przez wiele godzin wypowiadać na różnych grupach facebookowych, wypowiadając się na temat fizyki kwantowej, nowego teledysku Limasti czy pielęgnacji pięt. Serio? Ale to jest tylko i wyłącznie wasza wina. Ponieważ w momencie, kiedy tak intensywnie udzielacie się na social media, to jest tylko i wyłącznie czas stracony. I nawet jeżeli sprawia wam to satysfakcję w momencie, kiedy zniszczycie kogoś argumentami na Facebooku, to niestety nikt wam tego czasu nie zwróci. A mogliście przecież coś narysować, tworzyć jakieś dzieło, które mogłoby być zapamiętane na wieki. Oczywiście nie mówię, że trzeba całkowicie zrezygnować z social media, ale powinno się to robić z umiarem, tak żebyście każdego dnia mogli znaleźć odrobinę czasu na naukę rysunku. Jeśli nie potraficie się zorganizować, to skorzystajcie z kontroli rodzicielskiej, ustawcie sobie budziki, wybierzcie porę dnia, w której nikt i nic nie będzie wam przeszkadzać, a przekonacie się, że już po paru dniach będzie widoczny postęp. Punkt drugi. Złe autorytety. YouTuberem, blogerem, jak i autorem książki może zostać teraz dosłownie każdy. W takim przypadku naprawdę bardzo ciężko jest zweryfikować, kto ma rzeczywiście umiejętności, a kto jedynie przekazuje nam ból i cierpienia związane z utraconymi miesiącami przekazywania tak naprawdę tylko i wyłącznie złych nawyków. Bo przecież skoro nasz autorytet tworzy jak kupa i podświadomie takie osoby uznają, że to są już wyżyny umiejętności i nie trzeba się dalej uczyć, bo jakoś to będzie. A tak naprawdę naszym guru powinna być osoba, która ma olbrzymie doświadczenie i umiejętności i jest dosłownie mistrzem w dziedzinie, która nas najbardziej interesuje. Wielokrotnie na naszym kanale słyszeliście o słynnym Burnie Hogarcie czy jego godnym następcy Proko. I właśnie takie osoby są godne bycia autorytetem. Ale jak właściwie w takim razie szukać tych profesjonalistów? Portfolio każdego artysty jest warte więcej niż 1000 słów. W każdym stylu znajdzie się mistrz, który dosłownie wyróżnia się na tle innych i to właśnie od niego powinniśmy się uczyć. Pamiętajcie, że nie ma nic z tym złego, że kogoś lubicie i jesteście fanem nawet takiego twórcy, który za bardzo tych umiejętności nie ma. Jednak jeżeli sami chcecie się uczyć, to musicie brać przykład od osób, które tą wiedzę posiadają, tak żebyście nie zmarnowali większość swojego życia na pierdoły. Numer 3. Własny styl. To jest chyba najczęstszy argument, jaki można zobaczyć na polskim YouTubie. Niektórzy też uważają, że artystą jest dosłownie każdy. Patrząc przez różowe okulary to niby tak, bo to jest takie miłe i niewinne, jednak patrząc na historię sztuki to takie argumenty to kompletne bzdury. Znani i kochani artyści to mistrzowie w swoim fachu, którzy do swojego poziomu doszli przez ciężką pracę, ucząc się i ćwicząc jak nikt inny. I mimo wszystko łączy ich za każdym razem to samo, a mianowicie realizm. Historia, jak i wybitne szkoły artystyczne nie pozostawiają złudzeń. Aby być mistrzem w swojej dziedzinie, należy na samym początku opanować w sposób zadowalający zasady, które oczywiście wiążą się z realizmem. Tego nie da się przeskoczyć, bo prędzej czy później wyjdą braki, których już raczej nie naprawicie, bo nie ma nic gorszego niż uczyć się złych nawyków. Złe nawyki oraz wiara w bzdury związane z własnym stylem prędzej czy później przeistoczą się w olbrzymią frustrację, a to w większości przypadków przekłada się na porzucenie nauki rysunku. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli chcecie rysować mangę, komiksy czy semi-realistyczne ilustracje, to nauka realizmu was nie ominie. To jest jedyny sposób, żebyście mogli zrozumieć anatomię, perspektywę, światło cień, czy poprawnie dobierać kolory. Opanowanie tego zajmie naprawdę sporo czasu, ale dzięki temu będziecie tworzyć poprawne prace, a w przyszłości stworzyć nawet własny styl. Numer 4. Zazdrość.
Nauka rysunku to naprawdę bardzo długi proces, który jest podzielony na wiele etapów i każdy z nich musicie opanować. Nie da się tutaj nic przeskoczyć, ani przyspieszyć. Jednak istnieją takie osoby, które już po tygodniu rysowania zawracają wszystkim głowę, ponieważ tak długo rysują i powinny widzieć przecież efekty, a skoro nie ma tych efektów, to pewnie do rysunku potrzebny jest talent. A skoro nie mamy talentu, no to nie da się nic zdziałać. Czy na pewno? Każdy z nas ma predyspozycje do różnych rzeczy, ale najbardziej liczy się ciężka praca. Odpowiedni sposób nauki, sumienność i staranność. Jeśli chcecie naprawdę coś osiągnąć, to musicie zainwestować w to sporo czasu. Każdego dnia trzeba ciężko pracować i zagryzać zęby w momencie, kiedy nie wychodzi. Każdy sportowiec, pianista, tancerz czy strongman, aby dojść do odpowiednio wysokiego poziomu, musieli poświęcić naprawdę wszystko, bez znaczenia na przeciwności losu. Niestety nie ma magicznego sposobu, żeby od razu wychodziło, ale w dzisiejszych czasach mamy dostęp do tylu materiałów dydaktycznych, że jest zdecydowanie łatwiej. Numer 5. Nie uczysz się. Bo nauka jest przecież w szkole, a wy jesteście już tak bardzo zmęczeni po kolejnym sprawdzianie z przyrki. Więc nie ma opcji, że będziecie rysować jakieś nudne bryły. Skoro już brać się za rysunek, to najlepiej walnąć jakiś portret albo konie w galopie. Po tych całych 30 minutach, które poświęcisz na stworzenie epickiego i krzywego portretu, wyglądającego jak ofiara wybuchu elektrowni w Czarnobylu, stwierdzisz, że tak miało być. I rysując jeszcze 1000 innych krzywych rysunków, w końcu wyjdzie. Nie wyjdzie. Nie bez powodu na kanale pokazujemy najprostsze metody nauki rysunku, które są do tego skuteczne. Cały proces, jaki możecie zobaczyć w filmach, pozwoli Wam na zrozumienie zasad, które występują w rysunku. No i oczywiście będziecie w końcu mogli się cieszyć tym rysunkiem. Metodą małych kroczków będziecie mogli czuć satysfakcję z tego, że wyszedł Wam co prawda prosty i drobny rysunek, ale w końcu będziecie rysować oko, dłonie, a po kilku miesiącach treningu będziecie w końcu mogli to wszystko ze sobą połączyć, narysować człowieka, portret, który będzie wyglądać w miarę ludzko. Co prawda na samym początku nie będziecie mogli pochwalić się w szkole czy w domu jakimś epickim portretem, ale cały czas będziecie budować sobie odpowiedni poziom wartości, bo w końcu będziecie widzieć, że idzie Wam coraz lepiej. Ten cały proces dobrze jest uzupełniać różnymi poradnikami, które również możecie znaleźć tutaj na kanale. Bo mimo wszystko oprócz umiejętności bardzo ważna jest też wiedza teoretyczna. Na dziś to już tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć film o najtańszym zestawie do nauki rysunku, który zapewni Wam naukę przez miesiące dosłownie za grosze, a może wolelibyście zobaczyć zastosowanie pan pasteli. Wybór należy do Was. To do zobaczenia do następnego odcinka. Pamiętajcie, że w niedzielę po godzinie 16. Pa!